Hej, z tej strony Sara. Witam w kolejnym odcinku podcastowym. Jest u mnie aktualnie 18 i wszyscy moi współlokatorzy ogólnie są w nowym miejscu. Dzień dobry. Wszyscy moi współlokatorzy są w domu, więc jeżeli będą jakieś hałasy w tle, to dlatego. I zobaczę, dopiero się uczę, w jakim momencie mogę nagrywać w tym mieszkaniu, w jakim kadrze, gdzie będziemy go nagrywać. Podoba mi się to, że z tyłu mam miasto, ale nie wiem, jak jest ze światłem, więc zobaczymy. Ale ogólnie jestem w nowym miejscu, przeprowadziłam się tydzień temu, więc to jest tydzień i czuję, że z tą przeprowadzką i tak dalej jestem całkiem wypalona, jeżeli chodzi o podcast. Jakby zrobiłam sobie przerwę, ponieważ dosłownie nie miałam niczego takiego, wiecie, na podcast. Teraz właśnie wracam i myślałam, o czym nagrać odcinek i nic mi nie przychodziło do głowy i nie wiem, jestem jakaś taka wypalona. Kiedyś to bym była przestraszona, że o nie mam o czym rozmawiać i tak dalej, koniec. Trzeba coś zmienić i Nie mam właśnie jakoś teraz jakichś takich żadnych rzeczy, już wspominałam w ostatnich podcastach, że nie mam teraz jakichś takich odkrywczych rzeczy, czy jakichś takich, wiecie, że wow, w ogóle to, czy o uczuciach, nie chce mi się gadać, o emocjach. Chcę być taka bardziej trochę prywatna, czy osadzona, czy nie wiem, po prostu nie czuję takiej ogromnej potrzeby, żeby się dzielić wszystkim, co się dzieje w moim życiu. I nie wiem, czy to jest po prostu dojrzewanie i dorastanie i działanie na internecie i tak dalej, że jakby chcę się dzielić tylko jakimiś rzeczami, ale nie wszystkim, ale nie wiem, wydaje mi się, że za bardzo jakby myślę o tym i że it's not that deep. Po prostu mam teraz taki czas, gdzie nie mam zbytnio jakichś takich, wiecie, rzeczy, albo może myślę, że ja muszę się dzielić jakimiś takimi, wiecie, wow rzeczami, a jak jest normalnie spokojnie, to nie. To wiecie, to nie jest zbytnio produktywnie, nie przekazuje jakiejś dużej dawki wiedzy, więc to od razu wpływa na, gadałam o tym też na terapii, że chciałabym po prostu poruszyć, o czym rozmawiałam na terapii w tym tygodniu, ponieważ dowiedziałam się wiele jakichś takich rzeczy, jakieś moje takie stare schematy, które wróciły i też rozmawiałam z moją terapeutką o zakończeniu terapii i też w tym tygodniu myślałam dużo o budowaniu bliskości, w jaki sposób się to robi, ponieważ mam niektóre osoby w moim życiu, gdzie jest na przykład taka ściana, gdzie nie da się zbliżyć, a później mam osoby, gdzie po prostu z czasem relacja staje się bardziej taka głębsza i chciałabym po prostu porozmawiać o tym tak luźno, taki trochę recap z tygodnia albo o czym po prostu myślę i zobaczmy, co wyjdzie. Chcę opowiedzieć, nad czym pracuję w terapii w ostatnim czasie. Mam tak, że jak przychodzę na terapię, to ja jestem osobą, która zaczyna terapię, czyli mówię dzień dobry mojej terapeutce, witamy się i następnie ja zaczynam gadać. I ostatnio od paru konsultacji miałam takiego dużego stresa, że miałam tak, że nie wiedziałam, co poruszyć. Więc oczywiście bałam się i czego się tam bałam, za chwilę do tego dojdziemy, ale nie wiedziałam właśnie, co poruszyć i już wiedziałam, że żeby tego nie ukrywać przed moją terapeutką, jakby staram się nie ukrywać, że jak przychodzę na terapię i czuję jakiś stres, czuję jakiś lęk, czy jakąś złość, frustrację, to idę na terapię i to mówię. I to jest bardzo ważne, jeżeli wszystkie osoby, które uczą się mówić o emocjach, to jak się czujesz, żeby mówić, ponieważ ja bardzo często, jak zaczynam terapię, to mówię tak w kółko, że dzień dobry, nie wiem o czym dzisiaj poruszyć, bo w sumie to się nic nie wydarzyło, czuję się całkiem dobrze, więc nie wiem i czuję się trochę taka zestresowana, ale nie wiem. I po tym wszystkim, tym takim moim opisem, gdy zaczynam terapię, moja terapeutka mi powiedziała, i jakby doszłyśmy do tego, że pod tym kryje się złość. I złość na co? Złość i jakiś lęk. Że wiecie, że przychodzę i że nie wiem o czym mówić, ale tak boję się nazwać to wprost i ogólnie widzę, później ustalałyśmy jakieś plany. Widzę, że ja, pomimo że czuję wszystkie już uczucia, tak potrafię je zauważyć z czasem, wydaje mi się, że szybciej, czy po prostu czuję te rzeczy, że wiecie, że nie muszę się zastanawiać, tylko po prostu przychodzę, jestem zła, jestem smutna, to widzę, że czasami boję się powiedzieć, ponieważ ja nadal nie akceptuję jakichś uczuć, czy sobie je tak dzielę, że na przykład u mnie jest bardzo duży lęk przed złością, przed czuciem tej złości i przed powiedzeniem komuś, że jestem zła, ponieważ mi się to od razu kojarzy z konfliktem, z konfrontacją, z dewaluacją, że ja się tak nie czuję, że ja się tak nie mogę czuć, czy u kogoś wzbudzę jakieś negatywne uczucia, albo smutek, albo złość, że to jakby tak zakryje te moje uczucia, więc ja jak to się tak czuję, to ich nie pokazuję, bo mam takie doświadczenie, że jak to pokazywałam, to od razu to było dewaluowane. Więc na terapii się to odtwarza to samo, że idę na terapię i wiecie, nie potrafię, wiem co czuję, ale nie boję się po prostu to powiedzieć. Jest to bardziej takie w ciele. W głowie mogę się nie bać, ale po prostu nie powiem. To jest takie jeszcze nieświadome i nie potrafię. No i później to chodzę z terapeutką i właśnie jak moja terapeutka mi tak to trochę zobrazowała, że ja tak mówię naokoło, a nie o tym uczuciu. Zamiast jestem zła
i dojść, wiecie, do sedna, tylko czuję, że nie wiem o czym powiedzieć i coś tam, bo za tym kryła się właśnie ta złość, żeby to miało jakiś sens. Pojawia się złość, że nie wiem o czym rozmawiać i mówiąc tak, wtrążając się, to jestem zła, czy jakby taka boję się, że już nie jest tak produktywnie i uwaga, mam taki schemat, że w relacjach jak osoba nie daje mi bardzo dużo, nie dodaje mi do życia albo jest jakaś nuda, to ja oddalam się od tej osoby. Pojawia się złość, duża dewaluacja tej osoby, kwestionowanie wartości tej osoby i odcinanie się. I to jest mój taki bardzo mocny schemat, gdzie w każdej relacji i przyjacielskiej, i romantycznej się odtworzył. I mam przyjaciół, nie wiem, powiedzmy, że Erika, gdzie udało mi się przejść przez ten schemat, ale on, pomimo że jest ta wiedza i się przeszło przez już jakiś schemat, wiecie, z jakimiś osobami w relacjach, to nie oznacza, że on zniknie na całe życie, ponieważ schematy to jest jedno, wiedza to jest druga, czucie to jest jeszcze inna rzecz, więc te schematy będą się pojawiać w różnych formach w naszym życiu, nawet jak jesteśmy uważni i bardzo dobrze się czujemy. Że one są takie nieprzewidywalne i się odpalają, jak są właśnie jakieś lęki. Ja tak zaczęłam też mówić właśnie, że myślę, że może chcę zakończyć terapię, bo już nie wiem, czy jeszcze się czegoś nauczę. I za tym też stoi duża taka złość trochę. I moja terapeutka się mnie zapytała, czy ja jestem zła na nią. I ja bałam się do tego przyznać, ponieważ wiadomo, że wiecie, terapeuta to jest taki autorytet ogromny, więc ja się boję powiedzieć coś takiego, że na przykład jestem zła na moją terapeutkę, że nie daje mi takiej dużej dawki wiedzy. Ale tutaj chodzi o to, kto ma rację. Czy ja mogę czuć złość na nią, czy nie mogę? Czy ja powinnam, czy nie? Tylko jeżeli to czuję, to czuję i później można dojść. Więc doszliśmy do tego, że ja czuję jakąś złość na moją terapeutkę, że ja nie dostaję tej takiej ogromnej wiedzy, że ja nie dostaję czegoś, żeby móc być lepsza i bardziej produktywna. I ta złość się też odpala przez to, że jak ja myślę, czy jak myślę, że ja nie dostaję takiej dużej wiedzy i już nie odkrywam jakiejś rzeczy, to od razu wpływa na moje poczucie wartości, czy na moje jakieś bycie ciekawą osobą. I co jeszcze stało za tą złością? To taka ogromna frustracja, czy jakieś wymagania, czy coś, co ja chcę. Ja bardzo chcę dostawać od mojej terapeutki i to się też pojawia czy w związkach, w relacjach, czy relacja z terapeutą. To są wszystko relacje, więc to jest wszystko bardzo uniwersalne i fajnie, że mi się to odtwarza właśnie na terapii, że ja bardzo dużo chcę od kogoś dostawać. I jak ja tego nie dostaję, to ja odchodzę od tej osoby. I wiem, że to może brzmi trochę, wiecie, tak brutalnie i nie wiem, czy ktoś ma podobnie. Jesteś z kimś i nagle czujesz, że znikają motyle, znika chemia, znika ta ekscytacja i robi się nudno, robi się normalnie, jest normalne życie i wtedy czujesz taką ogromną potrzebę jakby usunięcia się z tej relacji, to jest właśnie ten schemat i on mi się właśnie odtwarza w mojej terapii. Więc moja terapeutka wiedziała bardzo dobrze, o co chodzi i mi powiedziała, że czy ja chcę, żeby ona mi dawała jakąś dużą dawkę informacji, jakiejś wiedzy, mnie ulepszała. I ja mówię, że ja wiem, że ja tego nie chcę, że jakby wiem, że to nie jest normalne w terapii. I moja terapeutka też powiedziała, że jakby wiecie, co chwilę było coś takiego ekscytującego i tak dalej, to ona by się trochę dziwiła, o co chodzi w tym procesie, w naszej pracy, że ona by kwestionowała swoją pracę, jeżeli wszystko by było takie, wiecie, produktywne i tyle bym się dowiadywała, że to nie jest naturalne, że to jest proces, krok po kroku. Ale było tak u mnie, wiecie, z tyłu w głowie, że ja bym chciała, żeby, ja powiedziałam to, że chciałabym, że ja tak czuję, wiesz, w mojej głowie, w moim ciele, żeby pani przyszła do mnie z kartką i mi powiedziała, że trzeba nad tym pracować, nad tym i to ja bym była po prostu happy, bo bym doszła do jakiegoś mojego celu. I to też się na tym zatrzymałyśmy, że jaki jest mój cel, co ja chcę osiągnąć terapią. I znalazłyśmy, że pod tym wszystkim się kryje, że w terapii też jest jakiś cel, jakiś goal i pod tym celem kryje się jakieś takie oświecenie, że wiecie, jak się skończy terapia w cudzysłowie, to dojdzie się do jakiegoś takiego oświecenia i szczęścia. I jak ja sobie uświadomiłam, że nieświadomie to jest jakiś taki mój cel w głowie, że tam jest meta, wiecie, z tą terapią i tak, wiecie, dojdzie do jakiegoś takiego oświecenia, czy życie będzie łatwiejsze, że tak powiem, no to znowu wróciłam, że takie, no nie o to chodzi, co nie? Więc jakby fajnie było sobie tak przygadać. I mówiłam właśnie o terapii też, że się czuję trochę uwięziona, że trochę boję się powiedzieć, że chcę na przykład zakończyć terapię. Z drugiej strony boję się zakończyć, ponieważ nie wiem, czy sobie poradzę bez. I wiecie, tak zaczęłam po prostu mówić o tych wszystkich moich obawach i moja terapeutka powiedziała coś takiego bardzo fajnego, że to wszystko zależy od intencji. Że jeżeli ja chcę wyjść z terapii, ponieważ nie jest produktywnie i jest nuda, to ja bym powieliła znowu ten mój schemat.
a jeżeli chcę wyjść z terapii, ponieważ czuję, że jestem okej, tak jak jest, jestem usatysfakcjonowana z moim życiem, tak jak funkcjonuję, z moimi relacjami, myślę, że sobie, nie wiem, dobrze radzę, czy czuję, że jestem gotowa po prostu, chcę sama spróbować, to jest wtedy taki dobry moment, żeby zakończyć terapię. Wszystko chodzi o intencje i myślę, że musiałam to tak usłyszeć, bo też się tak zastanawiałam, jakby kiedy to będzie ten odpowiedni moment, że tak powiem, żeby zakończyć terapię i to mi też tak potwierdziło, że jeszcze chcę być prawdopodobnie przez dłuższy czas i ustaliłam z moją terapeutką też cele, nad czym chciała popracować. I tak się zastanowiłam właśnie i poczułam się tak opowiadając o tym wszystkim, o tej mojej złości, o tym, co myślę, o terapii, o zakończeniu. Byłam taka mega szczera, autentyczna, mówiłam naprawdę, co czuję, co myślę, mówiłam, że boję się powiedzieć, że jestem zła na panią, czy boję się powiedzieć, że jestem zła na ten proces, czy teraz na ten moment, w którym jestem. To mnie tak zbliżyło do mojej terapeutki. Naprawdę, ja się poczułam pod koniec tak jakoś właśnie blisko niej, że jakby było to bardzo takie przyjemne i chciałabym właśnie też opowiedzieć dzisiaj o budowaniu takiej bliskości emocjonalnej z innymi, nie tylko, wiecie, na terapii. I możecie mi dać znać, czy potraficie się utożsamić z takim schematem, że jakby zostawia się ludzi, jak jest nuda, że masz jakieś takie wyobrażenia, że musi być zawsze ekscytacja i coś ci musi ulepszać, bo jak tego nie ma, to wtedy to wpływa na takie poczucie twojej wartości, że jak ktoś ci nie daje czegoś, nie rozwija ciebie, to wtedy przychodzą jakieś takie obawy, że może jestem jakaś nieciekawa, niewystarczająca, albo jakieś takie wszystkie oczekiwania i to jest na bazie dużego lęku, że nie wiem, że mam wrażenie, że jeszcze czasami się tak łapię na takim, że nie potrafię zaakceptować nudy, czy jakby takiego normalnego życia, że mam jakiś taki obraz świata, że wszystko powinno być ekscytujące, czy jakieś, po prostu jakieś, a jak jest tak jak jest, to mam takie, chwila, coś chyba jest nie tak. Teraz na przykład, jak porozmawiałam o tym na terapii, to mam takie, okej, to jest życie, nie? I nie musi być ekscytująco i co chwilę coś, jakieś zmiany i w ogóle muszę się cały czas czuć jakoś super. A jak się nie czuję super, to jest niefajnie. Jak czuję jakiś smutek, złość, ja też często tak przykrywam pod przykrywką stres, ale pod stresem najczęściej jest złość, smutek, frustracja albo jakaś strata, rozczarowanie kimś, sobą, decyzją. I też ustaliłam na przykład, że moim celem jest taki, żeby być lepszym komunikatorem, jeżeli chodzi o uczucia. Bo właśnie tak jak mówiłam na początku, że często mówię tak naokoło, że czuję się zestresowana, ale w sumie to nie wiem, ale jest dobrze. I chcemy mówić wprost do ludzi, że jestem zła, jestem smutna, jest mi przykro, jestem rozczarowana tą decyzją, jestem rozczarowana, że ty tak zrobiłaś. Wiem, że nie chciałaś tak zrobić, ale jestem rozczarowana, że to zrobiłaś, ponieważ to wpłynęło na mnie, bo miałam jakieś plany. Chcę po prostu być bardzo dobrym komunikatorem i nie jest to tak, że wiecie, jest tam też jakiś cel, będę najlepszym komunikatorem, kropka, tylko chcę pracować nad tym i na terapii właśnie mogę, żeby tak nie owijać, tylko mówić wprost o uczuciach. Więc to jest taki jeden z moich celów i myślałam, że na przykład jak będę już czuła wszystkie rzeczy, to od razu jak czuję, to mówię. A to nie jest takie proste, ponieważ zawsze, jeżeli przez całe życie, czy się tak nauczyłam, że mówienie to, jak się czuję, jest dewaluowane, albo nie jest to bezpieczne, bo ktoś to kwestionuje, albo ci mówi, że się tak nie czujesz, albo ktoś ocenia jakieś uczucia, że te są negatywne, więc jak ty się tak czujesz, to ta osoba cię ocenia, że z tobą coś jest nie tak, to jest takie poczucie, że jest z tobą coś nie tak, że się czujesz w taki sposób, więc zawsze to będzie tak wracało i triggerowało, że jest ten lęk. I coś, co nam pomaga budować bliskość w relacjach, to myślę, że najczęściej to jest czas, ale czas to jest nie wszystko. Zaraz jakby dopowiem, że jak spędzamy z kimś więcej czasu, to jest naturalne, że zaczynamy gadać o swoich przeżyciach, o swojej przeszłości, o swoich planach, celach, o tym, co czujemy, przez co przeszliśmy, jakieś trudne rzeczy, łatwe rzeczy. Cieszymy się z kimś, smucimy, przeżywamy razem coś, więc to powoduje, że tworzy się ta taka bliskość emocjonalna. Czasami to nie musi być tak, że spędzasz z kimś czas i gadasz o uczuciach, że ja się tak czuję i tak, tylko tak naturalnie, wiecie, uczucia też są takie, jest jakby też mowa niewerbalna, co nie? Że, nie wiem, coś się wydarzy i ktoś zareaguje, się przestraszy i ty widzisz, że ta osoba się przestraszy i w taki sposób ją poznajesz, a nie musi ta osoba ci powiedzieć wprost, o matko, ale się przestraszyłam. I też z czasem czujemy się przy kimś bardziej komfortowo i właśnie jesteśmy bardziej sobą, bardziej się pokazujemy wszystkie swoje strony, wszystkie swoje uczucia i tak dalej, więc czas jest takim naturalnym aspektem, ale widzę właśnie u mnie, że w relacjach buduje się ta bliskość tak naturalnie, ale też czasami pojawia się taka ściana, że na przykład na początkowych stopniach relacji jest tak, wiecie,
miło, fajnie i przyjemnie i nie chce się tego rujnować, zwłaszcza w relacjach romantycznych, że wiecie, jest poznawanie siebie, duża ekscytacja, trochę różowe okulary, robi się jakieś super rzeczy, chce się zaimponować, jest się najlepszą wersją siebie i później tak nie chcesz mówić o czymś, że na przykład czujesz się zła, albo jest ci smutno, albo ta osoba coś zrobiła, co cię zesłościło, zasmuciło. Ja mam tak, że nie chcę dawać swojego bagażu na kogoś, ponieważ u mnie w głowie przez moje, jak wiecie, dorastanie, moje środowisko, jakby moje uczucia, moje sprawy są przytłaczające dla kogoś, czy są czymś za dużo, czy czymś takim, co ze mną jest nie tak, więc poradź sobie z tym sama, bo nie mam czasu na to. Więc ja też mam na przykład tak w nawyku, że wiecie, jakieś takie rzeczy moje, z którymi się, nie wiem, zmagam, jak czuję jakiś smutek, złość, czy jestem właśnie zestresowana, czy mam jakieś obawy, to ja się nimi nie dzielę, tylko staram sama się nimi zająć i jest już lepiej z czasem i z terapią. I jakby na terapii to mam takie największe pole, że się tym dzielę i myślę, że przez to i też przez moich przyjaciół i bliskie osoby, rodzinę, nie czuję się taka samotna z wszystkim, bo mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, co się dzieje w mojej głowie. Że ja kiedyś bardzo to chowałam, bo miałam takie, że to świadczy o mojej słabości, że sobie nie potrafię z tym sama poradzić, a teraz mam tak, że ja się tym dzielę, ponieważ ja jestem w sumie okej, ja to akceptuję w sobie, więc łatwiej mi jest to dzielić, bo nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że wow, nie powinna się tak czuć, czy coś tam, wydaje mi się, że nikt by mi już tego nie powiedział, albo ja bym od razu powiedziała, ej, nie mów mi tak, ponieważ się tak czuję, bym wytłumaczyła, bo bardziej rozumiem uczucia, jak to działa. To właśnie jak ja to akceptuję, to łatwiej jest mi się dzielić, ale jest to też normalne, że w jakichś relacjach takich bliższych pojawiają się te lęki, ponieważ relacje romantyczne to są relacje, które są najbardziej zbliżone do tych naszych pierwszych relacji, czyli relacji z rodzicami. Jeżeli nasza relacja z rodzicami, z naszymi opiekunami nie była jakaś taka bezpieczna, że tak powiem, to te wszystkie nasze lęki będą się odpalać w innych relacjach i zwłaszcza w romantycznych. I to jest bardzo normalne, że jest taka ogromna chęć i jakby potrzeba na czucie bezpieczeństwa jakby przy kimś, dzielenie się, bycie blisko z kim, blisko emocjonalnie, ale później jest taki właśnie lęk bardzo w ciele, lęk przed odrzuceniem, przed zostawieniem. I wiecie, to są też attachment styles i tak dalej, ale warto jest sobie to przypomnieć, że to jest właśnie bardzo normalne, że my chcemy to bezpieczeństwo, czy tą taką bezpieczną relację, bliską relację emocjonalną, ale później się włączają te lęki, tylko te lęki, one są o przyszłości, a nie o teraźniejszości. I my możemy wybrać, że jak my później to czujemy w dorosłym życiu, to możemy i tak iść i powiedzieć to. Jeżeli chcemy się z kimś podzielić przez coś trudnego, nie wiem, przychodzimy, to nie musimy z tym sami zostawać, bo się boimy, że jak to powiemy, to ktoś nas zostawi. Często jest to bardzo mało realne, ponieważ, nie wiem, ja, jakby ktoś by do mnie przyszedł, nigdy bym nie zostawiła tej osoby. Czy nie odrzuciłabym za to, że ktoś coś, nie wiem, źle się czuje, nie? Że tak powiem. Więc wiecie, to jest taki trochę nierealny, czy jakby to są takie lęki właśnie o przyszłości, które się jakby kiedyś się to wydarzyło, ale teraz nie, a jak się znowu wydarzy, to już masz siebie i się zajmiesz sobą. I na przykład ja miałam bardzo problemy w relacjach romantycznych, żeby być vulnerable, żeby być taka szczera i wrażliwa, pokazywać swoją wrażliwość, ponieważ bałam się tego, właśnie ogromnie się bałam i nadal się boję jakby odrzucenia, zostawienia mnie. I coś, co mi pomaga i też rozmawiam na terapii, to jest to, że nawet nie chodzi o to, czy jakby na samym początku nie musisz iść i powiedzieć, że wow, jest mi, nie wiem, czuję się smutna, chociaż ja potrafię mówić, że jestem smutna, jest mi przykro. Wydaje mi się, że bardziej boję się dzielić jakimiś myślami, które dotyczą tej osoby, z którą na przykład jestem w relacji. Więc można na przykład zacząć od tego, że pójdziesz, że powiesz, że boisz się porozmawiać o tym, czy chodzi Ci po głowie, czy boisz się, że będąc jakaś, zostanę jakoś odrzucona i można tak skonfrontować, co ta osoba myśli. I to już spowoduje bliskość, że jak pójdziesz do osoby i powiesz, że boisz się powiedzieć czegoś, bo nie robiłaś tego nigdy, czy nie jest to dla Ciebie naturalne, boisz się w relacjach, to już powoduje tą bliskość, bo już ta osoba wie, co jest w Twojej głowie i już się przyznajesz, że się boisz, no i jesteś bliżej. I to jest ważne, żeby nie zatrzymywać rzeczy w sobie, tylko mówić i się dzielić. Bo widzę, że pomimo, że ja potrafię już mówić o wielu uczuciach i łatwiej mi jest mówić o nich zawsze, jak ja bardziej akceptuję. Czyli jak
mam w głowie taki sposób myślenia, że wszystkie uczucia są dobre, wszystkie są dla mnie, przekazują mi jakąś informację, są naturalną częścią człowieka, więc to jest naturalne i tego nie uciekniemy i to jest to. I jak ja tak myślę, to wtedy się nie boję aż tak jakby mówić o uczuciach swoich, bo nawet jeżeli ktoś mnie oceni za to, czy nie zaakceptuje, to ja wiem, jak bardzo to jest naturalne i normalne, że się tak czuję. Więc tak, chciałam przyjść i opowiedzieć, co ostatnio na terapii jakby było i dajcie mi znać, czy się utożsamiacie, czy nie. U mnie, dalej jestem w procesie terapii, odkryłam jakieś mniejsze rzeczy i na przykład poszłam na terapię, na konsultację, w ogóle nie wiedziałam i byłam zestresowana i się jakby bałam mówić jakby nie wiedziałam o co poruszyć, jaki wątek, nie? Że nie będzie ciekawie, będzie jakaś nuda. Bałam się tego, a później wyszedł taki fajny temat właśnie o tym i się czułam taka bliska, jakby bliższa z terapeutką i pogadałam o jakichś moich celach, że właśnie chciałabym lepiej komunikować te swoje uczucia i też w relacjach pracować właśnie nad tym, żeby pokazywać siebie i odsłaniać i być takim autentycznym i naprawdę komunikować wszystko, co się dzieje we mnie, ponieważ zauważam, że czasami może być taka ściana właśnie, co mówiłam już, że ja chcę, jest silna potrzeba dzieleniem się czymś, czy ja wiem, jak ja się czuję i chciałabym to powiedzieć, ale zatrzymuję to jakby dla siebie, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. Ale później jedna osoba i druga osoba to czuje, że jest jakby coś takiego niewyjaśnionego, nie? Że jakby są dwie osoby i fajnie się spędza czas, ale później jeszcze są takie głębsze rzeczy, nie? Które jakby są powiedzmy nad naszą głową i są takie bo to się wszystko czuje. Jest jeszcze ostatnia rzecz. Kiedyś też miałam tak, że ja myślałam, że to ja mam problemy, że nie potrafię mówić o uczuciach, nie potrafię być vulnerable, że boję się odrzucenia, boję się, że ktoś mnie zostawi, a później w wielu relacjach, w każdej tak naprawdę relacji, która była autentyczna, normalna, długa, widziałam, że osoba, z którą jestem w relacji, ma wszystkie takie same lęki, co ja. I to nie znaczy, że ta osoba jest podobna do mnie, czy ma na przykład taki sam styl, wiecie, przywiązania. Często też, powiedzmy, ale wydaje mi się, że jak ja jestem z kimś w relacji, to te osoby mają styl bezpieczny. Nie wiem, co myślicie. Ja mam ponoć lękowo ambiwalentny. Wydaje mi się, że może już wchodzę w bezpieczny, ale nie wiem, musiałaś zapytać na terapii, ale mam wrażenie, że wszystkie osoby, z którymi się łączę, są bezpieczne i później przez to ja mam takie, że czyli ja mam problemy, żeby być jakaś, wiecie, taka wrażliwa, vulnerable z kimś, a później widzę z czasem też, że te osoby też mają jakieś problemy i nie zawsze, i zatrzymują jakieś rzeczy w sobie i na przykład zawahają się, żeby coś powiedzieć, że na przykład widzę, że chcą coś powiedzieć albo i się powstrzymują, czy się boją coś powiedzieć i po prostu to jest naturalne, myślę, że ja też muszę sobie to często przypominać, że to nie jest tak, że ma się problemy z komunikacją swoich uczuć, tylko każdy, tak naprawdę bardzo dużo osób boi się tego odrzucenia. Jeżeli na kimś tam zależy i tak, to jest naturalne, to jest ludzkie. Więc tak, tym akcentem dziękuję bardzo za słuchanie, za oglądanie. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten setup, ale zastanowię się jeszcze. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie odcinek, polekujecie, skomentujecie, dajcie mi jakiś feedback, napiszecie do mnie na Instagramie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś tematy, pomysły na odcinki, możecie pisać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam Was ciepło. Kiss. Dużo wyrozumiałości, miłości do siebie, wsparcia i słuchania siebie, swoich uczuć. Bycie z nimi blisko, nie uciekanie od nich, bo to jest część nas. To jest część nas. To nie jesteśmy my, ale to jest bardzo ważna część nas. Więc pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Kiss i do zobaczenia. Pa, pa.